Witajcie moi kochani w naszej oazowej kuchni. Dzisiaj zrobimy sobie przepyszne ciasto z bananami. Mam tutaj już upieczony biszkopt. Link do zrobienia tego biszkoptu macie w opisie. Zacznę od ściągnięcia tej górnej warstwy. Jak wiecie, zawsze to robię, bo nam później, jakbyśmy coś na to położyli, to nam później wszystko będzie odchodzić. Więc ładnie ściągamy. Później przetnę całe ciasto na pół i będziemy robić masę. Tu mamy też taki przysuszony kawałek. Oczywiście też odcinam. I teraz przecinamy, tak jak mówiłam, na pół, tak mniej więcej. Jest to mój ulubiony biszkopt, zawsze go robię do wszystkich właściwie moich ciast, bo jak widzicie jest wysoki, jest puszysty w środku, jest taki wilgotny i ja zawsze używam tego przepisu do wszystkich ciast wymagających biszkoptu. Tu mam już przygotowaną taki pojemnik, w którym będę to ciasto później składać. Teraz tą część od góry przekładam sobie do tego pojemnika. Oczywiście to ciasto, które było przecięte, środkowe, daję dalej do środka. O, zobaczcie, jakie ono jest mięciutkie, fajne, takie puszyste. To sobie odłożę teraz. I teraz zaczniemy robić szybką masę, czyli śmietankę, kremówkę 36%. Bardzo mocno musi być schłodzona. Dodamy. Do zimnej śmietanki dodajemy zimne mascarpone. Zapomniałam Wam powiedzieć, że wcześniej przygotowałam sobie przed tą masą, rozpuściłam 2 czekolady, takie po 100 gram, gorzkie, mogą być deserowe. Ja tutaj mam, zobaczcie, żeby ona już taka była chłodna trochę, to tu mam przygotowane. Później wlejemy do naszej masy. A teraz będziemy na wolnych obrotach pomału ubijać. Mam już tak podbitą śmietanę. Teraz wlewamy zimną czekoladę, taką chłodniejszą. I ubijemy już na sztywno. Wcześniej spróbujemy sobie, czy nie trzeba dosłodzić, ale ja to zawsze robię tak później, bo nie wiem, jaka czekolada ma swoją słodycz i żeby nie było za słodko, to najpierw ubiję z czekoladą i spróbuję, czy trzeba coś dosłodzić.
Masę mamy już, zobaczcie, pięknie ubitą. Teraz spróbujemy, czy jest odpowiednio słodka. Ja uważam, że jest idealna, nie za słodka. Miałam, jak mówiłam, czekoladę gorzką. I teraz połowę tej masy będziemy wykładać na nasz biszkopt. Jeszcze sobie wymieszam boki. Muszę ładnie. Fajnego, gęste. Na połowę biszkoptu damy połowę naszej masy. I równomiernie ją rozprowadzamy. Masę mamy rozprowadzoną. Teraz to sobie odłożę i przygotuję banany. Sobie potrzebujemy obrać. Jak widzicie, mam takie troszkę zielonkawe te banany, bo do tego ciasta dobrze jest dać takie twardsze, niż mają być takie bardzo miękkie. Teraz taki banan przecinam, tutaj, żeby był mniej więcej równy, to na pół. I tak przygotowane banany teraz układamy wzdłuż naszego ciasta. Zobaczcie. Jak widzicie, trochę tych bananów będziemy potrzebować. Ja sobie zaraz przygotuję resztę. Tak jak mówiłam, wszystkie banany teraz układamy, by wypełnić nasze ciasto. To mi został kawałek, to tak potnę sobie na mniejsze, by uzupełnić. W ten sposób. I teraz na te banany będziemy dawać pozostałą część masy. Jak widzicie, jest to bardzo szybkie ciasto. Oczywiście możemy upiec biszkopt w tym samym dniu, zostawić do wystygnięcia i możemy przeciąć w tym samym dniu. Albo tak jak ja, przygotowałam sobie biszkopt dzień wcześniej, a dzisiaj bardzo szybką masą założymy sobie biszkopt, damy ulubione owoce, może oczywiście mogą to być borówki, malinki, cokolwiek zamiast tych bananów. I to wsadzimy na godzinkę do lodówki i możemy podawać. Także szybkie, łatwe do zrobienia ciasto, a przede wszystkim przepyszne. Ciasto już mamy pokryte całym kremem. I teraz na tą część będziemy dawać nasz biszkopt pozostały. I układamy ciach. Mięciutko, delikatnie przyklepujemy. I teraz na tą
będziemy dawać masę kajmakową. Ja tu mam krówkową gostyńską. Uważam, że jest chyba najlepsza. Nasz kajmaczek delikatnie, ja tak zawsze sobie skrobię. I teraz równomiernie będziemy rozprowadzać na cieście oraz delikatnie na bokach. Jak mówiłam, rozprowadzamy kajmak i weźcie sobie to pod uwagę, że kajmak jest dość słodki i żeby ta masa czekoladowa nie zrobić ją zbytnio słodką, bo później będziemy mieli taki słodki ulepek, a my chcemy mieć pyszne ciasto. Na górze jest dosyć gruba warstwa tego kajmaku, tak jak mówiłam, będziemy jeszcze smarować boki, więc ściągamy delikatnie łopatką i teraz tą łopatką posmarujemy sobie troszkę boczek, żeby nie był taki suchy. O. Dobrze, kochani, nasze ciasto jest już prawie gotowe. Zostało nam tylko posypać górę. Ja tu mam orzeszki ziemne, niesolone, prażone. Już je wcześniej sobie pokroiłam na desce. I teraz takimi prażonymi orzechami bierzemy i posypujemy górę. Będzie nam fajnie chrupać przy jedzeniu. Posypię jeszcze boki, tak delikatnie przykładam i jeszcze obsypuję troszkę boczki. Zobaczcie, nasze ciasto jest gotowe. Tak przygotowane ciasto wkładam teraz na taką godzinkę do lodówki i możemy podawać naszym gościom. A teraz chciałam się z Wami pożegnać. Jak zawsze zapraszam do oglądania naszych kolejnych filmików. Oczywiście zapraszam do subskrypcji naszego kanału. Łapki w górę. Cześć!